Wchodzimy w przestrzeń i prosiłbym tutaj, aby obejrzeli ten odcinek tylko ci, którzy mają chociaż trochę wiary. Bo wchodzimy w przestrzeń cierpienia, a cierpienie bez nawet małej ilości wiary będzie zawsze tragedią człowieka. Zadziwiające jest to, co zrobił Bóg. Przychodząc na ziemię, nie zniszczył cierpienia. Pewnie każdy z nas by marzył, aby Bóg przywrócił pierwotny swój zamiar, kiedy w ogrodzie Eden nikt nie cierpiał. Jednak my czasem próbujemy Boga sprowadzić do własnych marzeń, celów i próśb. I żeby zrozumieć cierpienie, nie należy myśleć własnymi kategoriami, ale trzeba pomyśleć tak, jak myśli Bóg. Bóg, przychodząc na ziemię, nie zniszczył cierpienia, ale natknął je swoją obecnością. Natknął je swoją obecnością, aby nikt w swoim największym cierpieniu nie mógł powiedzieć, że jest sam. Bo zawsze wtedy obok będzie Jezus, który przeszedł przez wszystkie agonie cierpienia i śmierci, aby być Bogiem z nami w największym naszym cierpieniu. Cierpienie od tego czasu nie stało się destrukcją człowieka, ale stało się czymś nowym. Od czasów Jezusa największe przekleństwo zamieniło się na błogosławieństwo. Krzyż, który był narzędziem zbrodni. Nawet w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że przeklęty, kto zawisł na krzyżu. Chrystus sam na siebie przyjmuje przekleństwo i cierpienie, aby natknąć to swoją obecnością, aby dać nową nadzieję. I od czasów Jezusa każde cierpienie niesie coś dobrego. Każde cierpienie przeżyte z Jezusem może stać się początkiem i wzrostem w człowieczeństwie. Może początkiem być nowej nadziei, którym końcem jest zmartwychwstanie. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisała, że cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się trzestsza. Mistrz Eckhart napisał kiedyś, że cierpienie jest rumakiem, na którym galopujemy do nieba. I teraz, jak w dzisiejszym świecie, kiedy za wszelką cenę chce uniknąć się cierpienia, można tak mówić o cierpieniu? Wydaje się to irracjonalne, niemożliwe. I słusznie, bo nie powinniśmy pragnąć cierpienia, powinniśmy go unikać, ale jeżeli ono już na nas spadnie, to powinniśmy je przyjąć z Chrystusem. Tak jak to zrobiła siostra Faustyna. Cierpieć z Chrystusem. Pewien poeta kiedyś powiedział, że z drugiej strony krzyża jest miejsce puste, abyś ty zajął je sobą. Chciejmy w swoim cierpieniu, swojej tragedii zobaczyć Chrystusa. Nie mówię, że będzie łatwiej cierpieć, ale na pewno będziemy widzieć sens swojego cierpienia. I tak robili właśnie święci. Ofiarowali swoje cierpienie za grzechy człowieka. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym ekspiracyjnym cierpieniem, kiedy ofiaruje swoje cierpienie za kogoś. I zamiast wkurzać się na Pana Boga, dlaczego jest cierpieniem, przyjmij je. Przyjmij tak jak papież krótko przed swoją śmiercią na drodze krzyżowej, Jan Paweł II, utulił krzyż. Przyjął cierpienie i chciał cierpieć z Chrystusem. Tak jak to zrobiła siostra Faustyna, do końca cierpiąc z Chrystusem.